Ja kocham Polskę, szalalala. Ja kocham Polskę, szalalala. Ja kocham Polskę. Żeby się wycofali, my się wycofamy 3 kroki, ale niech oni nie idą za nami, bo my chcemy tylko transparent. No. My zrobimy, ale wy się nie ruszajcie, bo my chcemy postawić swój transparent jeszcze jeden. Transparent jest typowo kobiecy, o tak, więc kobiety do kobiet przemawiają przez nasz transparent. Będzie fajnie. I czekamy na manifę. Mordercy! 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 Zboczeńcy! Mordercy! Zboczeńcy! Mordercy! Zboczeńcy! Mordercy! Mordercy! Zboczeńcy! Mordercy! Zboczeńcy! Lesby! Geje! Cała Polska! Co się śmieje? Kurwa! Co się śmieje? Lesby! Geje! Cała Polska! Co się śmieje? Kurwa penalska! Kurwa się na wieście frajerzy do mnie! To się kurwa zakrywasz, kondonie jeden! Co? Rajco narodu polskiego! Podejdź tu kurwa! Rajco! Bandyto! Rajco narodu polskiego! Mordercy! 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 Bardzo serdecznie pragnę powitać młodzież wszechpolską. Na czele z najwyższymi władzami. Młodzież wszechpolska to jest ta młodzież, która troszczy się o całość Polski, całość naszej ojczyzny. Dlatego, jak Ojciec Święty zawsze mówił do młodych, że jesteście wielką nadzieją. Chciałbym być pewny, że jesteście wielką nadzieją ojczyzny. Młodzież Wszechpolska zaspokaja taką potrzebę bardzo silną w życiu normalnego człowieka z sumieniem, jaką jest potrzeba czynienia dobra. Jeśli chodzi o działalność polityczną, to mam takie poczucie, że na każdym kroku mam tą pomoc Bożą, że jestem prowadzona. Jeżeli jest pomoc Boża, to znaczy, że to jest właśnie ta droga. Jest rzesza blisko 3000 ludzi zintegrowanych dla osiągnięcia celów, które sobie organizacja postawiła kilkadziesiąt lat temu. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą. Chcemy dawać przede wszystkim młodym ludziom przykład, nie tylko młodym, bo również starszym, bo po to człowiek się rodzi, po to człowiek żyje, aby zostać zbawionym i chcemy, żeby tak ludzie żyli, żeby do tego doszło. Koleżanki i koledzy, nie wychodzimy z kościoła. Ustawiamy się w przedsionku pod tablicą Romana Dmowskiego, gdzie władze Młodzieży Wszechpolskiej złożą wiedzę. Chodź bliżej. Jesteśmy, jeśli nie doskonałym, to bardzo dobrym przykładem na ten wyjątek, że naród polski po części, czy bardzo dużej części jest leniwy. My postawiliśmy temu tamę. Zatrzymamy bierność narodu polskiego. Pomódlmy się chwilę za Romana Dmowskiego, za nasze koleżanki i kolegów z Ruchu Narodowego, którzy nas obserwują i wspierają już z tego drugiego świata. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zacznijmy nasz raz od modlitwy za Ojca Świętego, za pomyślność naszych obrad i za naszą ojczyznę. Przygód, racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, A światłość wiekuista niechaj mu świeci. Na wstępie chciałbym najserdeczniej przywitać byłego prezesa Młodzieży Wszechpolskiej, posła do Parlamentu Europejskiego, skarbnika Ligi Polskich Rodzin,
niemalże seniora Ruchu Narodowego Wojciecha Wierzejskiego. Jak znalazłam się w Młodzieży Wszechpolskiej? Ja to pewnie za sprawą kolegi Wojciecha Wierzejskiego, który to też swego czasu, już parę lat temu, przybywał często do Oświęcimia i zawsze było miasto rozplakatowane na jego przyjazd. Ja postanowiłam po prostu przyjść. Faktycznie przyszłam i stwierdziłam, że naprawdę no, ten człowiek z sobą coś reprezentuje, coś więcej. I widzimy, jak w telewizji i w zaprzyjaźnionej nam gazecie, której nazwy nie będę wymieniał, plują na naszą organizację i mówią nam: dyktatura jest w lidze polskich rodzin, stosunki feudalne, demokracji nie ma. Demokracji. Jak słyszę demokracja, to od razu dźwięczy mi w głowie słowo wolnomularstwo. Kiedyś senior nasz wybitny, przedwojenny jeszcze szef struktury mazowieckiej Młodzieży Wszechpolskiej, dr Więcławek, który był zasłużony tym, że w latach 30. prowadził 3000 manifestację studentów Politechniki Warszawskiej przeciwko sanacji, gdzie szarża kawalerii uderzyła w naszych działaczy, ale nic się nie stało, bo tam nasi byli sprytniejsi. I on kiedyś napisał na tablicy: demokracja równa się masoneria. To mnie urzekło. Po pierwsze wiedza właśnie tego człowieka, sposób przekazywania i ta autentyczna wiara w to, co mówi. W życiu każdego Wszechpolaka przychodzą co jakiś czas pytania, dlaczego ja to właściwie robię i dlaczego tutaj poświęcam swój czas i własną energię. I wtedy musi on szybko znaleźć odpowiedź na takie pytanie. Bo jednak człowiek jest, tak jak mówiłem, istotą dość, prawda, chwiejną i momentami słabą. I właśnie w takich przemowach, właśnie w tych słowach, w tej prawdzie, bo to jednak wszystko jest prawda, znajdują właśnie odpowiedź na to pytanie i już wiedzą, dlaczego robią to, co robią. Jeśli ktoś chce w armii, w kościele albo w partii politycznej, która dąży do przyjęcia władzy, która jest armią de facto, zaprowadzać stosunki demokratyczne, ten nie jest naszym bratem. Na prezesa Młodzieży Wszechpolskiej zgłaszam kolegę Marcina Kubińskiego. Kolega zgadza się? Tak, zgadzam się. Aby z formalności stał się zadość, muszę spytać, czy są jeszcze inne kandydatury. Nie widzę. Proszę szanownego kolegę o opuszczenie. To już jest w naszej sali tradycja. Proszę o dokładne policzenie. Trzymamy jeszcze. Kto jest przeciw kandydaturze kolegi Marcina Kubińskiego? Czy ktoś się wstrzymał? Ogłaszam wyniki. Za 124 osoby, przeciw 0, jedna osoba się wstrzymała. Ogłaszam, że kolega Kupiński został prezesem Młodzieży Wszechpolskiej. Nie zapomnij o naszym mieście i o własnej pracy. Smacznego. Czy jednorodność? Nie. Nie myślę, że jednorodność, bo my jesteśmy bogaci właśnie w różnorodności pomysłów, natomiast jesteśmy także bogaci jednością naszej idei, jednością naszej wiary. Czyli studujemy stosowną literaturę, organizujemy się poprzez obozy, są także szkolenia. Spotykamy się z różnymi działaczami narodowymi, którzy z nami się dzielą swoim bogatym doświadczeniem. Chciałbym zakończyć cytatem z hymnu Młodych, który, myślę, w pełni oddaje ideę i wizję Młodzieży Wszechpolskiej. Naprzód idzie skier powodzi, niechaj droga przemoc drży. Już zwycięstwa dzień nadchodzi. Wielkiej Polski moc to my. Dziękuję. Postanowienie. Ci, co piszą, mogą zapisać. Postanowienie. Postanowienie to jest podstawowy materiał do jakiejś pracy nad sobą. Do tego, by dostarczyć siebie samego jako lepszego działacza, na przykład za rok, na następne wakacje dla Młodzieży Wszechpolskiej. Termin numer 4 to jest wyrzeczenie. Wyrzeczenie w samym swoim założeniu jest czymś takim, że rezygnujemy z czegoś, co moglibyśmy mieć, co nie jest niczym złym,
Rezygnujemy z czegoś dobrego, ale niekoniecznie przydatnego, po to tylko, by utwardzić swoją wolę, by utwardzić swój charakter. By sobie samym udowodnić, że przyjemność nie jest głównym kryterium naszych wyborów. Gdyby dziewczyna poprosiła mnie o jakiś wakacyjny wyjazd w trakcie trwania obozu Młodzieży Wszechpolskiej, to prawdopodobnie wybrałbym środek zastępczy, czyli pojechałbym z nią na ten obóz Młodzieży Wszechpolskiej. Gdyby dziewczyna kazała mi wybrać pomiędzy ważnym obozem Młodzieży Wszechpolskiej a wyjazdem, muszę powiedzieć, że musiałbym pomóc jej zrozumieć, że muszę pojechać na obóz Młodzieży Wszechpolskiej. Post jest dobrą rzeczą. Ja nie mówię tutaj o głodówkach dla zdrowia, które czasem podejmują dziewczęta, ale mówię o takim poście na przykład, żeby odmówić sobie czegoś smacznego między posiłkami, jakichś takich niepotrzebnych rzeczy, albo żeby w piątek zrezygnować nie tylko z jedzenia mięsa, co nie jest tak naprawdę żadnym wysiłkiem, ale z czegoś jeszcze. Człowiek jest skłonny ku złemu. Człowiek jest z natury leniwy. I taka jest natura człowieka. Człowiek z natury chciałby dążyć do komfortu, do wygodnictwa. Człowiek z natury jest egoistyczny. Chciałby dla siebie jak najwięcej. Człowiek z natury jest materialistyczny, czyli chciałby ogarniać jak najwięcej majątku, jak najwięcej tego majątku pozyskiwać i później konsumować. Czyli człowiek z natury jest pożerający te dobra, które są na świecie. Natomiast my odpowiadamy, że naszym powołaniem, naszym celem i naszą walką jest przezwyciężyć tego człowieka w sobie i wytworzyć w sobie dążenie do doskonałości i ideał nowego człowieka. Szczęść Boże, Kalik się kłania. Cieszymy się niezmiernie. Powiedzcie, co robicie tutaj na tej paradzie? Dlaczego tu przyjechaliście? Zwiedzać. Jak to zwiedzać? Zwiedzać różne miasta. Ale co się będzie tutaj teraz działo? Teraz jakiś ma być przemarsz jakiegoś zamku królewskiego. Nie z Wawelskiego, tylko... Ale powiedz, bo masz jakąś koszulkę na sobie, co to jest? No właśnie nie wiem, ja tu dostałam. My to dostaliśmy. Ale co to znaczy w ogóle, ta Młodzież Wszechpolska? Wiesz, co to jest? Komentarzy, bo nawet nie wiecie, o co tutaj chodzi. Aha. Proszę pana, a czemu państwo przyszliście na tą paradę? Tak samo jak wszyscy. To znaczy? Ratować ojczyznę Przed czym? przed zboczeńcami. W ubiegłym tygodniu właśnie była parada zboczeńców, a dzisiaj jest parada normalności. Bardzo gorąco witam koleżanki i kolegów z Ligi Polskich Rodzin, którzy nas bardzo mocno wsparli. Pozdrawiamy! Niech żyje młoda Polska! Dziękuję. A precz z gejami! Od dzisiaj, już nigdy, przez naszą stolicę, dopóki Młodzież Wszechpolska będzie, na którą liczę, i dopóki Liga Polskich Rodzin będzie miała coś do powiedzenia w państwie, nawet tyle, ile teraz ma, nie przejdą! Precz z nimi! Precz z Kucem! Precz z Jarugą! A teraz jedziemy! Młodzież! Młodzież Wszechpolska! Młodzież! Młodzież Wszechpolska! Chcemy normalnej rodziny polskiej, a nie jakieś skojarzenie homoseksualne, które nie ma racji bycia w naszym narodzie. I na ich żądania o niedyskryminacji my odpowiadamy: zero tolerancji dla zboczeńców i homoseksualistów. Wreszcie ta młodzież się obudziła. Niech żyje Polska! Niech żyje! Młodzież Wszechpolska powstała po to, żeby właśnie prowadzić pracę wśród młodzieży, wśród społeczeństwa dla wielkiej Polski. My nie możemy domagać się od organizacji konkretnych rzeczy, bo to my jesteśmy dla organizacji, a nie organizacja dla nas. Bo organizacja nasza ma kształcić elitę, ma kształcić ludzi odpowiedzialnych do pracy dla Polski na różnych stanowiskach, w sferze publicznej. Nasi działacze mają być osobami, które prowadzą działalność naukową, które będą szefami przedsiębiorstw, które we wszystkich dziedzinach życia będą starać się nadawać ton, bo większość społeczeństwa, musimy sobie to też jasno powiedzieć, te same wartości co my wyznaje, tylko nie jest im
w wystarczającym stopniu wierna. Przyszłość w narodzie! Przyszłość w rodzinach! Razem! Lewa dziewczyna! Normalna rodzina! Razem! Po prostu jestem normalnym chrześcijaninem. Seksualność nie wystarczy, żeby być dobrym człowiekiem. Nieważne jest, jaką się ma seksualność. Jeżeli będziesz kochał wszystkich ludzi bez wyjątku, to będziesz dobrym człowiekiem. Jan Paweł II powiedział, że nie potępia ludzi jako ludzi, bo wiadomo, Bóg stworzył człowieka i my mamy wolny wybór, prawda? Możemy robić co chcemy, ale potępia ich czyny. Więc mi się nie bardzo to podoba, że na ulicy idzie chłopak i trzyma się z drugim chłopakiem za rękę i dają sobie buzi, bo to jest, no moim zdaniem, nienormalne, no. Po prostu, ja nie wiem, może to się jakoś, to wynika z tego, że w rodzinie były jakieś problemy czy coś, bo no jest to mniejszość narodowa. Osoby zidentyfikowane jako czynni, skrajni, aktywni działacze homoseksualni powinni być poddawani obyczajowej, społecznej, towarzyskiej nietolerancji. Mój syn jest w zarządzie Wojewódzkiej Młodzieży Wszechpolskiej, a my mu pomagamy całą rodziną, żeby jak najlepiej było w Polsce. Wyznajemy zasadę, którą dał nam Bóg, kiedy stworzył człowieka. Stworzył Adama i dał mu Ewę. Nie dał mu żadnego Ewa, tylko dał mu Ewę. Życzę, żeby w Polsce nie było tej zarazy, która idzie z zdemoralizowanej Europy. Na to nie pozwolimy. To zło, które idzie z zachodu, to jest zaplanowane niszczenie naszej moralności i normalności. To jest szatańskie działanie. Oni są pod wpływem złego ducha. To jest masoneria, która naszą normalność chce zniszczyć. Ale my się nie damy! Nigdy! Wielka Polska katolicka! Wielka Polska katolicka! Wielka Polska katolicka! Ja się znalazłem ludzi, którzy uważają, że Unia Europejska nie jest taka różowa, że to nie jest tylko to, co jest dobre, że tylko będziemy mieli z tego korzyści. Oczywiście, że miałem okazję pojeździć po Europie, byłem zarówno we Francji, w Rzymie, w Austrii, no prawie w całej Europie Zachodniej, mniej w Europie Wschodniej i muszę powiedzieć, że właśnie tam mnie to przerażało. Przerażał mnie ten konsumpcjonizm, jaki tam panuje. Setki ludzi, którzy biegają tylko z miejsca w miejsce, gdzie nie liczą się dla nich czerwone światła, tylko żeby szybciej załatwić swoją sprawę, żeby szybciej dotrzeć do kina, żeby szybciej dotrzeć do restauracji, żeby szybciej dojść do sklepu i zrobić zakupy. Idą, kupują popcorn, kupują Coca-Colę, siadają w kinie i oglądają film. Hedonizm, mówiąc najkrócej, najpotoczniej, jest to taka postawa, która nakazuje wybierać, dokonywać wszystkich wyborów zgodnie z jednym kryterium, mianowicie kryterium przyjemności. A co za tym idzie? Wybierania tego, co przyjemne, co daje jakąś taką, nie powiem nawet radość, bo radość to jest co innego niż przyjemność. Radość wypływa z czegoś głębszego. Coś, co wymaga wysiłku, daje radość. To udowadnia działalność Młodzieży Wszechpolskiej. Czasem robimy rzeczy, które są wyczerpujące i psychicznie, i fizycznie, ale one dają wewnętrzną satysfakcję, dają radość. A przyjemność jest czymś dużo bardziej powierzchownym. I kryterium takiego hedonizmu, szukania tylko przyjemności, pociąga za sobą drugą myśl, mianowicie unikania wszelkiego wysiłku, unikania cierpienia. No to my taką postawę całkowicie odrzucamy. To nie jest nasza postawa. Musimy sobie jasno powiedzieć, że to jest coś nam zupełnie obcego, a jeśli jeszcze nie jest, to musimy sprawić, żeby było. Pedofile, pederaści, to są euroentuzjaści. Pedofile, pederaści, to są unientuzjaści. Lewacy, do pracy! Lewacy, do pracy! Lewacy, do pracy! I ojczyzna! Honor 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 i ojczyzna! Lewa dziewczyna! Normalna rodzina! Flagi w górę! Wyżej, wyżej! Nie widzę! Wyżej te flagi! Wyżej te flagi! Obaj równo obrzezani! Kuroń Michnij! Kuroń już ale jego syn żyje! Październiku! Wyprowadzka! Październiku! Wyprowadzka! Październiku! Spedalskie związki stanowią margines naszego społeczeństwa. Nie będą nam osoby
homoseksualne narzucać, w jaki sposób ma wyglądać nasze prawo. Z pedalskich związków dzieci nie będzie. Dlatego mówimy, że ta rodzina, ojciec, matka i dziecko to normalna rodzina. Wielka Polska katolicka! Wielka Polska katolicka! Moja rodzina jest dla mnie bardzo ważna i zawsze jest ze mną w tych momentach, które są ważne dla mnie, jak i, że tak powiem, ten moment jest ważny także dla nich, bo oni też mają nadzieję na to, że w Polsce będzie w końcu normalnie. W naszej wizji wychowawczej pojęcie posłuszeństwa stawiamy na równi z pojęciem aktywności i z pojęciem ofiarności, przezwyciężenia egoizmu. Tylko ten, kto jest prawdziwie posłuszny, ten osiągnie cele, ten zrealizuje się, ten osiągnie doskonałość na świecie, a po życiu osiągnie życie wieczne. Bo nasz nauczyciel, Pan Jezus, był posłuszny aż do śmierci. Tego uczy Ewangelia. Dlatego jak tu przyszedłem, położyłem sobie telefon i nie wyłączam tego telefonu. On jest wyciszony, ale ja muszę obserwować, kto dzwoni. A jak ktoś będzie dzwonił, to ja oczywiście nie będę odbierał, dlatego że wykład to jest święta rzecz. Przekazywanie idei, pouczanie. Ale jak będzie ktoś dzwonił z kierownictwa, to pozwolicie, że ja wyjdę i odbiorę. Bo naszą siłą jest dyspozycyjność i posłuszeństwo. Naszą siłą jest podporządkowanie, czyli subordynacja. Naszą siłą jest święta hierarchia. Dopiero wtedy manifestuję swoją osobowość, swoją dumę i swój honor, gdy jestem posłuszny. Gdy ktoś wyżej ode mnie wydaje mi polecenie, a ja z radością, szczęśliwy, wypełniam to polecenie. Samodyscyplina, podporządkowanie to również ważne cechy działacza. Działacz jest osobą, która działa codziennie. Jeśli nie ma tej samodyscypliny, szczególnie w sprawach właśnie organizacyjnych, to musi być podporządkowanie, to musi być pokora. Natomiast działacz, który w zasadzie robi co chce, ciężko powiedzieć, jest jak totolotek. Praca codzienna nad własnym charakterem, praca codzienna nad lekturą, praca codzienna organizacyjna. Bo taki jest nasz honor. Bo taka jest nasza duma. Bo jesteśmy posłuszni. Jeśli tak będzie, w przyszłości zbudujemy wielką Polskę. Dziękuję. Módlmy się o to, aby przyszło nowych ludzi plemię, które będzie miało w cenie poświęcenie i miłość do ojczyzny. Ciebie prosimy. Dzisiaj, kiedy Polska znalazła się w Unii Europejskiej, te pojęcia ojczyzna, patriotyzm są pojęciami, które coraz mniej Polakom mówią. W roku bieżącym, 2005, roku, w którym obchodzimy 595. rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem, ogłosiliśmy powołanie komitetu organizacyjnego obchodów 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem i 100. rocznicy odsłonięcia tego pomnika, który unosi się nad nami. Króla Władysława Jagiełły, zwycięskiego króla Władysława Jagiełły i księcia Witolda. Pod nim położony, pokonany niemiecki mistrz Ulrich von Jungingen. Dziś także
toczy się bitwa pod Grunwaldem. Dziś każdy z nas zobowiązany jest do tego, żeby w tej bitwie stanąć w naszych szeregach, żeby walczyć o wielką Polskę. Masoneria francuska nie dopuściła do umieszczenia w projekcie Konstytucji Europejskiej odniesień do Boga, do chrześcijańskich korzeni Europy. Obecnie Polska musi zmierzyć się na płaszczyźnie moralnej i duchowej z ateistyczną Francją, propagującą swe wzorce wyciągnięte wprost z rewolucji francuskiej. Wolność, równość i braterstwo, niestety w opartym zrozumieniu. Drugim dla nas zagrożeniem jest niemiecka hegemonia, ich dążenia mocarstwowe, konsekwentne parcie na wschód. Dopiero nieco ponad pół wieku minęło od czasu, gdy państwo polskie powróciło nad ziemię nad Odrą i Nysą. Aż trzecia część obecnego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej to ziemie odzyskane. Członkowie związków wypędzonych nie ukrywają, że chcą powrócić na te tereny, a prawo Unii może im w tym pomóc. Kolejny sprawdzian tego, czy Polacy wreszcie uwierzyli w swoje siły, będziemy mieli niedługo podczas wyborów parlamentarnych. Nasz wicielskie powodzi, niechaj wroga przemoc drży. Już zwycięstwa dzień nadchodzi, wielkiej Polski moc to my, wielkiej Polski moc to my. Ładnie zamaszyście, tylko nie, żebyśmy obiektywnie zaczęli, tak? Tak. Czemu pan zakleja? Dlaczego? No jest kampania wyborcza, rozklejamy plakaty. Ale dlaczego zaklejacie tego pana z spodu? Nie ma już miejsca. O, a tu został nasz pan. Dlatego pana nie ma miejsca w Sejmie. A tu, ten zielony, znacie go? No zostanie. No już się przyzwyczaiłem, kampania wyborcza trwała od około miesiąca i już się zdążyłem przyzwyczaić do własnego wizerunku na plakatach. Natomiast zabawne jest to, gdy ludzie się dowiedzą, że ja to ja. Zazwyczaj nie poznają, dopiero jak im się powie, to wtedy się dziwią. Tak? Naprawdę to ja tak. Aha, no ładnie. Może pan przeczytać, Dobrze. kim jestem, co tam robiłem? Dobrze, przeczytam sobie. Podjąć decyzję. Dobrze, dobrze. A ile pan ma lat? 23. 23. To jest Liga Polskiej. Liga Polskiej Nie, Rodzin. dziękuję. Nie? Warto przeczytać. Kaczory? Nie. Liga. Proszę bardzo, mogę wręczyć swoją lotkę. Dziękuję. Proszę uprzejmie. Zamierzacie głosować? Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie? To ja zachęcam na Ligę Polskich Rodzin. Zobaczę, przemyślę. Generalnie większość nie chce. A to normalne. Większość ucieka. Dzień dobry. Można pani dać ulotkę wyborczą? Dzień dobry, proszę bardzo. Czy zastanawiałaś się już, na kogo dać swój głos w wyborach? Dzień dobry, proszę bardzo. Proszę bardzo. Myślę, że to... Nie podobają mi się wszystkie te faszystowskie zapędy. A jakie konkretnie? Cała ta akcja z Paradą Równości. A to było faszystowskie, to Parada było Równości, zgromadzenie to na czekaj, podstawie prawa. Ale czekaj, bo to było Pewnie, organizowane pewnie. przez gejów i lesbijki. To chodzi o normalność. Ta druga, normalności, tak. A co tam było takiego? Oni zorganizowali swoją, my swoją paradę. Pewnie, tylko że... Mamy demokrację, każdy może demonstrować. No. Proszę bardzo. No właśnie, ale Proszę. to dlaczego nie chcieliście, żeby tamci też demonstrowali i dlaczego wszystko było tak od razu agresywnie? Nie ma po co się z tym odnosić. Nie uważamy, że to jest dobre i po co ludzie mają chodzić po ulicy, to Ale demonstrować. właśnie to jest właśnie, słuchaj, no właśnie, no to ja tak samo mówię, po co robiliście demonstradę, paradę równości czy tam nierówności, skoro bardzo, nie musicie proszę tego bardzo. robić? Bo oni rzucili rękawice, to było swojego rodzaju społeczne Jest wyzwanie. tak, że jest Tak, dobro i społeczne. jest zło. Krótko- Homoseksualizm nie jest zrobili- czymś dobrym i nie ma potrzeby go manifestować na ulicy. właśnie. Ja uważam, że jest mi obojętny. Nikt mnie z pedałów nie zaczepiał, z gejów nie zaczepiał, nie chciał robić ze mną złych rzeczy. Niech Tak, ale jeżeli będą. chcą z naszych podatków Słuchaj, pieniądze na finansowanie swoich związków, albo chcą demontować instytucje rodziny, tak samo. albo chcą adoptować dzieci, to nie jest dobre Niech i do tego to adoptują zmierza. Bo uważam, że dziecko wychowane przez parę homoseksualistów nigdy nie będzie Ale dlaczego? dobrze rozwiniętym, zdrowym człowiekiem. Ale wiesz, jaki jest jeden W rodzinie problem? chłopiec uczy się jak być ojcem, dziewczynka jak być matką, To kobietą, jest wszystko a na jeżeli papierze. dziewczynkę wychowuje dwójka To jest wszystko, osób tej chłopaki, na samej papierze. płci. Spójrzcie na Zieloną Górę. 80% ludzi mieszka bez ojców. Nie, to są dane z Księżyca. Nie.
Ej stary, przyjdź do mnie na osiedle, pogadaj ze wszystkimi ludźmi. Nie mamy tatusiów. Albo tatuś zmarł, albo pije gdzieś indziej, Ale albo to nie uciekł. znaczy, że mamy uprzykrzać innym życie w imię Nie, równości. ale to nie oznacza, To że... nie odbierajmy innym szansy Tak, do tak, normalnego ale- wychowania. No właśnie, to dajcie, niech oni też sobie wychowają dziecko. Nie, to nie jest Ale normalne, to nie jest ani tak, dobre. sobie wychowaj dziecko. Dziecko to wiesz, nie jest Macie domowe. dzieci? No nie mamy. Ja mam dziecko. No i Nie jestem pewnie nie wychowujesz go, właśnie. I tak No powinno właśnie. być. I to jest dobre. Ale nie zabraniam innym ludziom mieć takiego prawa. To jest tak jak z zasianiem trawy. Zasiejesz trawę, tam gdzie ludzie pójdą, wydepczą ścieżkę, tam kładź chodnik. Nigdy nie rób tak, że kładziesz chodnik, a potem siejesz trawę i się okazuje, Poczekaj, że ale nikt nie korzysta jeżeli z chodnika, bo idzie ten. ludzie wydepczą Zostaw wolne ścieżkę- miejsce dla tych kolesi. A nóż widelec się okaże, że żaden z gejów wcale nie chce mieć tych dzieci. Że oni to tylko robią dlatego, No żeby właśnie zaznaczyć, postulują, co? żeby Proszę zaznaczyć swoją obecność. Słuchaj, ale jest tak, że ludzie czasem Ale to jest wydeptują stronnictwo ścieżkę- ruchomego poczekaj. horyzontu. Oni zawsze Czasem- będą chcieli więcej w pewnym sensie. Czasem ludzie wydeptują ścieżkę Co, w złym to wszyscy kierunku. będą chcieli więcej. Wy Zobacz. jak zostaniecie wyżej politykami, też będziecie chcieli mieć bardzo. większe pensje. Ale tego nie, to są zupełnie inne grupy. No. Poczekaj, bo to w ogóle nie weź, chodzi, bo nie możemy tak liberalnie podchodzić, że każdy do wszystkiego ma prawo, co chce robić. Jest dobro i jest zło. Nie wszyscy homoseksualiści są źli, nie wszyscy homoseksualiści... Ale my nie mówimy, że są źli. Mówimy Chcą tylko, że wtykać dwóch pistolet. tatusiów nie zastąpi mamusi dziecko. Pewnie. Więc zostawmy tych homoseksualistów, niech się sami męczą ze swoim zaburzeniem. Państwo niech im pomaga, niech im zafunduje jakąś terapię, niech im pomaga, ale zostawmy w spokoju dzieci i zostawmy w spokoju nasze podatki, które nie będą szły na dofinansowanie tych A ludzi. na co? Na kolejne jakieś komisje badające Obniżmy rzeczy, które podatki. mnie nie Obniżmy dotyczą? podatki. Ej, jesteśmy młodzi. Miejmy w dupie to, co się działo 20 lat temu, 30. Nakradli, chuj z tym, nakradli, też nie lubię komunistów. Ale zostawmy to już w spokoju. To jest, kurwa, wyciąganie papieru, wiesz... No ale afery pokazały aktualne, że dużo w związku z tymi wszystkimi kradzieżami, o których mówisz, mieli starzy bardzo. funkcjonariusze służb specjalnych PRL-u. Patrzmy do przodu. Czy też starzy PZPR-owcy i czy może trzeba ich rozliczyć się z zapomniał tego? Nie możesz iść do przodu, patrząc ciągle do tyłu. A nie możesz też nie patrząc w ogóle wstecz, bo historia jest Musimy- naszą wieką życia. Ale przyznaj, że nie moglibyśmy dzisiaj żyć w współczesnym świecie, gdybyśmy nie mieli doświadczeń pokoleń, prawda? Pewnie. No Czyli właśnie. nie możemy pozbawiać się pamięci w imię... Czyli co, jak zobaczę teraz Niemca, to mam mu walnąć w pysk za to, że mój dziadek zginął na wojnie, tak? Nie. I mam mu nie podać ręki, mam go rozliczać, mam sprawdzać, czy przypadkiem jego dziadek nie strzelał do mojego? Jak zobaczysz Niemca, to dobrze jest pamiętać o historii i po prostu znać ją. No i to wszystko. Dobrze pamiętam, że komuniści nakradli, znam to, olewam to, chcę patrzeć do przodu. Tak, Tak ale jak mówisz. Sprawiedliwość musi być. Prawo jest prawem. Ale Dobra, posłuchaj, my musimy rozdawać ulotki. Pewnie. Mamy tutaj dziesiątki tysięcy zielonogórzan, do których chcemy dotrzeć z naszą informacją. I jest proces powrotu młodzieży wszechpolskiej na właściwe miejsce w życiu społecznym naszego kraju. To jest kwestia czasu, kiedy nas będzie kilkanaście tysięcy. A właśnie co robicie z tą złą sławą Młodzieży Wszechpolskiej przedwojennej? Czy Młodzież Wszechpolska organizowała akcje antyżydowskie przed wojną, czy nie? Trzeba wiedzieć, że trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że II Rzeczpospolita była państwem wielonarodowym. W każdym państwie wielonarodowym dochodzi do tarć Ale o organizowała, prawa czy nie? Ale tej czy pani innej Krzysiu, narodowości. Organizowała czy nie organizowała? Powiedzmy. Młodzież Wszechpolska w dwudziestoleciu międzywojennym starała się o prawa dla polskich studentów, o to, żeby mieli oni możliwość studiować, kiedy polscy studenci pochodzili z biedniejszych grup społecznych, o to, żeby była zachowana pewna równowaga. I myślę, że w tamtym czasie, na tle tamtej rzeczywistości, nie było to niczym nadzwyczajnym. Popierałby pan to dzisiaj, że na przykład dla ludzi pochodzenia żydowskiego powinna być, nie wiem, jakaś... Osobne ławki. Wie pani co, to co starała się Młodzież Wszechpolska w dwudziestoleciu międzywojennym, a więc odpowiedni parytet polskich studentów na uczelniach, ma miejsce dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, tylko że chodzi o studentów pochodzenia Afroamerykanów, tak? Jest również odpowiedni parytet. I w tym momencie to jest zgodne z poprawnością polityczną, a to co robiła Młodzież Wszechpolska w dwudziestoleciu międzywojennym jest niezgodne. Polscy studenci byli większością, a Żydzi byli mniejszością. Znaczy w obu przypadkach chodziło o pewną harmonię i równowagę pomiędzy ludźmi żyjącymi w jednym państwie i o Ale pewne Żydów prawa. było mniej niż Polaków, więc o jaki parytet panu chodzi? Na uczelniach przez długi czas było więcej. Dzień dobry pani, czy mogę krótką chwilę zająć? Króciutką. Proszę panią, chciałbym zachęcić do głosowania na swoją osobę. Jezu, wie pan, że nie lubię Ligi Polskich Rodzin. No ale wie pani, może jednak da się pani przekonać. No proszę panią, czy ja wyglądam jak faszysta? No nie wiem. Dziękuję, życzę jego dnia. Nie można być cywilizowanym na dwa sposoby, powiedział kiedyś Felix Koneczny, znany polski historiozof. Nie można być cywilizowanym na dwa sposoby i wobec tego jesteśmy wychowani tylko w jednej cywilizacji i tej cywilizacji według mnie powinniśmy bronić. Cywilizacji, w której
tak powiem, kobieta była stawiana na piedestale. Chcemy bronić tej cywilizacji przeciwko na przykład cywilizacji chińskiej, w której kobiety wielokrotnie były poniżane, w którym kobietom na noc wiązano nogi, w którym kobietom wkładano nogi w jakieś ciasne buty po to, żeby nie uciekały od swoich mężów. No ale kobiety w polityce to tak. Słuchaj, jakby w polityce lokalnej, jakbyśmy mieli takie osoby jak Jadzia na przykład, z Sosnowca. No na pewno zdarzają się. Jednak w polityce lepiej myślę, że się faceci sprawdzają mężczyźni. Nie ma jak to tam. Że wyjdzie taka babka jak ta jego naśną, ten Kaczyn, jak ona na nazwisko. Joanna Senyszyn. No dokładnie. No ale taka Angela Merkel na przykład. No i co? No i też ma taka problemy Margaret jakieś. Thatcher. Julia Timoszenko. Margaret Timoszenko Thatcher to na było przykład. bardzo dawno temu. No ale był. Timoszenko już jest odsunięta. To jeszcze dawniej, Już się królowa dogaduje. Wiktoria na przykład. No ale to już rozmawiamy o prehistorii, Waldek. Jakiej prehistorii? No tak, no. Nie emocje, nie instynkty, nie uczucia, nie chwilowe zachcianki. O tym pisał Dmowski w Myślach nowoczesnego Polaka, że Polacy są narodem głęboko emocjonalnym, działającym pod wpływem jakichś takich chwilowych pokus, kopiującym obce wzorce. On nawet, niech dziewczyny mi wybaczą, on nawet napisał coś takiego, że Polacy są narodem kobiecym, w negatywnym rozumieniu. Dmowski był zresztą znany ze swojego ciętego języka. Powiedział kiedyś na jakimś salonie, że on nie jest za tym, by kobiety angażowały się w politykę, bo kobiety dzielą się na dwa gatunki. Na niewiasty i na wiedźmy. Czyli na niewiasty to te, co nie wiedzą nic, i wiedźmy te, które wiedzą wszystko. Dziękując właśnie partii za zaufanie, jakim mnie obdarzono, startuję właśnie z 3. miejsca z okręgu 18, to jest okręg podwarszawski. Jako w sumie jedna z 2 kobiet, które startują na liście. Powolutku. Jeszcze tam, w tamtą stronę. Nie, do tego. Tędy czy tam? Nie, tutaj jest. Partia właśnie zaufała, ponieważ ma pewność, że te osoby, które wystawiła na listy, są osobami sprawdzonymi i powiodą zarówno partię do zwycięstwa, jak i Polskę do odrodzenia. Posła Ligiborskiej Rodzin, przewodniczącego Ligiborskiej Rodzin. Roman Giertycha, zapraszam do prezydium. Zapraszam do prezydium posła i przewodniczącego Marka Kupińskiego. Zapraszam przewodniczącego Rady Politycznej Zygmunta Żydaka. Zapraszam do prezydium kandydata Ligiborskiej Rodzin na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zapraszam najmocniej, ale... Macieja Giertycha. Zapraszam do prezydium posła Janusza Dobrosza. Zapraszam do prezydium posła do Parlamentu Europejskiego Wojciecha Gierzyńskiego. Do prezydium zapraszam. No, służba dla ojczyzny oczywiście, przez te zadania, które mi partia wyznacza, poprzez te, które sam sobie wyznaczam i je realizuję, przez to, co Młodzież Wszechpolska mi ukazuje, no to przede wszystkim służba, o tak. Jeżeli daje mi Liga Polskiej Rodzin jakieś zadanie, które mi się za bardzo nie podoba, w sensie, no nie wiem, jest dla mnie za bardzo męczące, no to tym bardziej lepiej je spełniać, bo to jeszcze jakieś większe poświęcenie i umartwienia. Więc potem po wszystkim o wiele większa satysfakcja. Ciągle trwa układ okrągłego stołu. Ciągle trwa to porozumienie zawarte w Magdalence. Porozumienie, które do dziś obowiązuje niestety. Zaraz przejdę do dalszej analizy. Posłuszeństwo to jest droga do świętości. O tak, jesteśmy posłuszni Kościołowi, jesteśmy posłuszni ojczyźnie, jesteśmy posłuszni rodzicom, jesteśmy posłuszni nauczycielom, na każdym szczeblu, wszędzie. Jest ktoś nad nami, to jesteśmy mu posłuszni. Ja ani nie uważam, że się nadaje, ani że się nie nadaje, natomiast partia tak zdecydowała, partia stwierdziła, że się nadaje, w związku z tym, no, skoro zdecydowała się postawić na mnie na numerze 1, widocznie ma jakieś ku temu przesłanki. Może ten rok 2005, rok państwa, będzie tym rokiem przełomu, w którym naród się obudzi, w którym naród powstanie, w którym spadnie bielmo z oczu i poznają, że ci, którzy rządzą od tylu lat, są nadzy.
Termin Wielka Polska możemy rozumieć dwojako. I materialnie, i duchowo. Materialnie, a więc żeby rozszerzać się w jakiś sposób terytorialny, to na dzień dzisiejszy chyba nie jest do końca możliwe. Przynajmniej na razie, ale no, nie można nigdy mówić nigdy. Co prawda granice państw jakoś się nie zmieniają, ale wiemy, że pewne ruchy migracyjne ludności doprowadzą kiedyś do takiego stanu, że gdzieś zacznie wrzeć. Ale w naszym wszechpolskim rozumieniu termin Wielka Polska oznacza przede wszystkim taką siłę wewnętrzną, duchową. Im nasza kultura będzie na wyższym poziomie, w tym większym stopniu będziemy mogli spłacić czy podzielić się tą wielkością z innymi narodami, z innymi kulturami. Myślę, że w Polakach są duże pokłady takiego zwykłego ludzkiego dobra, empatii. Niektórzy by powiedzieli tolerancji, choć to słowo ma wiele znaczeń, więc wolałbym go nie używać. Ale tak wynika z naszej historii. Mnie się podoba w Polakach upodobanie do piękna również na przykład. Podoba mi się wiele cech naszych rodaków. Właściwie jesteśmy narodem, którym zalety przeważają, tak można śmiało powiedzieć. Ja chciałam pana zapytać, dlaczego właściwie wam tak zależy na tej wielkiej Polsce? Czy Polska nie może być średnia? Ja myślę, że Polska, jak powiedział Adam Doboszyński, jeden z działaczy Ruchu Narodowego, albo będzie wielka, albo nie będzie jej wcale. I takie jest przeznaczenie naszego narodu. Historia nasza to niewola, procesy, Sybir i kajdany. Dzisiaj jest 14 lutego, a więc walentynki. No i dzisiaj jest ostatni dzień takiej od tygodnia przez nas w całym kraju prowadzonej akcji polegającej na tym, że wykorzystujemy walentynki 14 lutego do przypomnienia Polakom o tym, że warto kochać Polskę. Proszę bardzo, walentynkowa kartka z okazji akcji Kocham Polskę. Rozdajemy pocztówki dzisiaj i plakaty z okazji akcji Kocham Polskę, walentynki. Grupa edukatorów seksualnych Panteon promuje dzisiaj bezpieczny seks. Promujemy miłość bez nieprzyjemnych konsekwencji, takich jak niechciana ciąża czy AIDS. Proszę bardzo. Firmuje. Młodzież Wszechpolska. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Kocham Polskę, akcja walentynkowa, plakat dla Pani, darmowy. Nic nie trzeba w zamian. Opcja rozdaje? Opcja apolityczna. Zapraszamy kiedyś na lekcje z edukacji seksualnej. Grupa edukatorów seksualnych Panteon pomalutku odpływa. To powiesz coś, nie? Że co, że Chuck Norris używa nakłady? Nie, że nie tego i że cieszymy się. I zachęcamy do nauczenia się prawdziwej miłości. Seks to nie wszystko. Dzieciaczki. No, Zwykłej miłości bliźniego. No to po co te gumki? Żeby się nie zakażać HIV nawzajem na przykład. Mieliście już iść. Normalne choroby to grypa, angina, żela nawet. Bo taki jest nasz honor. Bo taka jest nasza duma. Bo jesteśmy posłuszni. Nie ma roku od ponad 105 lat, żeby ktoś naszego ruchu narodowego nie opuszczał. Nie zdradzał, nie oszukiwał, nie przechodził do obozu przeciwnika, nie wpadał w kompleksy i po prostu odchodził. Rok 96. Przychodzą działacze i mówią: Wieluń pada i parę kół jeszcze w Wielkopolsce. A ja mówię: wyciąć wszystkich. Jeden telefon. Jesteście z nami? Nie. Precz. Rok 97. Na Lubelszczyźnie 2 koła poszły do AWS. Wycięte. Rok 98. W Małopolsce bunt był. I na Śląsku. Wycięte. W 99. Sam prezes organizacji, 2 prezesów honorowych i 5 na 13 członków Rady Naczelnej. To był dopiero bunt. ZHN wówczas przekupił ich, dając stanowiska i mówiąc: MW i narodowcy wokół MW nic już nie znaczą. Wyciąłem wszystkich. Czystka była największa, kilkadziesiąt głów spadło. W 2000 trzeba było rozwiązać strukturę wielkopolską i wyrzucić prezesa Okręgu Wielkopolskiego, bo poszedł z Janem Łopuszańskim. A my nie pozwoliliśmy. Nie każdy może sobie iść w jakiejś partii, jakiej chce i popierać kandydata, jakiego chce, nawet jeśli to będzie pobożny kandydat Radia Maryja. Dostał kulę
I od tamtej pory go nie widziałem. W 2001 bunt dwóch struktur. Całe łódzkie i cała Lubelszczyzna, bo oni nie idą z Ligą Polskich Rodzin, bo Liga Polskich Rodzin nie ma przyszłości. Oni idą z PSL-em. Z PSL-em po kulce dla każdego. A dzisiaj przychodzą, mówią, błądziliśmy, kolego Wierzejski. Aha, ale w MW jest jedna zasada, że się raz błądzi. Raz. Kto raz wyjdzie z organizacji, nie wraca. I w 2001 kolejna czystka. I kolejne lata. I jest rok 2005. Ja myślę sobie, co w tym roku kto wykombinuje? Warmińsko-mazurska struktura. Zbuntowana. I tydzień temu odstrzeliliśmy prezesa okręgu, niestety, i kilku przedniejszych działaczy z tego okręgu. I tak będzie zawsze. Zapamiętajcie to. Ludzie przychodzą i odchodzą, jak śpiewa zespół Twierdza. Ale ci, którzy są wierni, którzy są ofiarni, którzy są posłuszni, ci zostają. Chciałbym powitać wszystkich serdecznie na nadzwyczajnym zjeździe Młodzieży Wszechpolskiej. Witam przede wszystkim władze Młodzieży Wszechpolskiej z prezesem, panem posłem Krzysztofem Bosakiem na czele. Witam i zapraszam do stołu prezydialnego. Po kampanii wyborczej udało mi się uzyskać mandat parlamentarzysty, zostałem posłem. Już będąc posłem zostałem wybrany przez Zjazd Młodzieży Wszechpolskiej prezesem. Zostałem wybrany do Rady Programowej Telewizji Polskiej. Zostałem wybrany delegatem Polskiego Parlamentu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Zostałem wiceszefem Grupy Polsko-Amerykańskiej w Polskim Sejmie. Członkiem 2 komisji, ale to nic nadzwyczajnego, Kultury, Środków Przekazu i Edukacji, Nauki i Młodzieży. Więc rzeczywiście wielu byłych liderów Młodzieży Wszechpolskiej zrobiło karierę w polityce. Teraz zapraszam do zabrania głosu byłego członka Rady Naczelnej Młodzieży Wszechpolskiej, a obecnie ministra gospodarki morskiej, kolegę Rafała Wiecheckiego. Proszę. Ja myślę, że dzisiaj jest druga młodość Młodzieży Wszechpolskiej. I rzecz, o której też zapomina się, pokazując Młodzież Wszechpolską jako przedwojenną organizację, gdzie był numerus clausus, gdzie jakieś getta ławkowe i tak dalej. A zapomina się o tym, że Młodzież Wszechpolska przed wojną była największą organizacją akademicką. Miała władzę we wszystkich bratnich pomocach, a więc takich organizacjach, które pomagały studentom. Jestem żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych. Mając lat 20, w roku 1944 doszedłem tam do stopnia kaprala podchorążego. Moi drodzy, ja mam w oczach obraz tamtej Młodzieży Wszechpolskiej. Ja się bardzo cieszę, że was widzę tu tak licznie zebranych i tak bardzo podobnych do młodzieży moich lat. Trochę mi głos drży, wybaczcie, to wielkie wzruszenie. Apelowano do nas, seniorzy Ruchu Narodowego, a także byli prezesi MW, apelowali do naszej organizacji, aby rozłożyła skrzydła. Rozłóżmy skrzydła, bo takie jest nasze przeznaczenie. I Młodzież Wszechpolska rozłożyła. Proszę o szczelne zamknięcie drzwi. Czy możemy zamknąć drzwi? Prezes na pewno chce trochę wylewności wyłożyć, a chyba nie życzyłby sobie, żeby to potem było dominującym gdzieś tam, tą dominującą migawką w telewizji, dajmy na to. Jest szansa, że jest trochę prawdziwej dyskusji. Państwo nas nie wpuszczacie. My przychodzimy tylko na to, jak wszyscy głosujecie za. Panie redaktor, tu nie będzie dyskusji. Zjazd polega na tym, że jedna osoba mówi, reszta słucha. To nie jest dyskusja. Dziennik Fakt opublikował zdjęcia młodych działaczy pozdrawiających się jak hitlerowcy. Chodzi o pewnych członków Młodzieży Wszechpolskiej, którzy unosili w ten czy inny sposób prawą rękę do góry. W przypadku akurat Młodzieży Wszechpolskiej pewne gesty są interpretowane bardzo mocno.
Pojawił się też film, na którym rozbawieni młodzieńcy piją w biurze poselskim i udają stosunek seksualny. Zniecierpliwiony Roman Giertych wysłał młodym kadrom list przywołujący do porządku. Ukazały się zdjęcia z jakiejś nazistowskiej imprezy, z jakiejś nazistowskiej prywatki, gdzie pijani ludzie, którzy formalnie ani tak naprawdę nawet personalnie nie mieli nic wspólnego z Młodzieżą Wszechpolską, oprócz jednej osoby, która tam była i wtedy w Młodzieży Wszechpolskiej nie było jej, bo my na takie zachowania nie pozwalamy. To nie spotkanie niemieckich neonazistów. Tak gorąco miała bawić się 2 lata temu Młodzież Wszechpolska ze Śląska. Sprawą zajęła się prokuratura. Szef LPR osobiście doniósł w tej sprawie do prokuratury. Musieliśmy podjąć pewne decyzje odnośnie dokonania rozdziału Młodzieży Wszechpolskiej od Ligi Polskich Rodzin. W polityce tak jest, że jest to zbyt poważne zadanie dla Ligi Polskich Rodzin i dla samego wicepremiera Romana Giertycha, żeby młodzi ludzie przez swoje błędy obarczali odpowiedzialnością za to opcję polityczną. W ostatnich dniach była taka prasowa kampania wymierzona w Młodzież Wszechpolską, że tak naprawdę wytknięcie komuś członkostwa w Młodzieży Wszechpolskiej stawało się stygmatem, który inicjował nagonkę dziennikarzy niektórych gazet do usuwania takich ludzi niemalże z życia publicznego w ogóle, a nie tylko z funkcji. Co będzie dalej z Młodzieżą Wszechpolską? Po pierwsze osoby, które w jakiś sposób były niegodne tego, żeby naszą organizację reprezentować, to zostały z szeregów naszej organizacji usunięte. Poza tym wiele osób określane mianem Wszechpolaka tak naprawdę tymi Wszechpolakami nie były osobami związanymi z naszą organizacją. W Polsce niesie odrodzenie, depcząc podłość fałsz i brud. Nas mocarne wiosny tchnienie, nas jest przyszłość z nami. Naprzód zwycięskie powodzi. Cóż, pracuję w Ministerstwie Edukacji Narodowej jako doradca premiera Romana Giertycha. Również jestem radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego, także to są te zmiany, jakie zdarzyły się w moim życiu, które w tej chwili przychodzą mi do głowy takie na pierwszą chwilę. Nie dostałem się do Sejmu, co uważam wyjdzie mi na dobre, ponieważ potrzebuję jeszcze pewnego przygotowania w samorządzie i myślę, że to jest idealne miejsce dla mnie w chwili obecnej. Piotr Farfał jest wiceprezesem Telewizji Polskiej, natomiast Marcin Kubiński jest wiceprezesem Radia dla Ciebie. Zupełny przypadek, że dzisiaj spotkaliśmy się przy ministerstwie, ale spotykamy się i w życiu zawodowym, bo gdzieś działamy zawsze razem, natomiast spotykamy się też prywatnie, jesteśmy kolegami. Krzysztof Bosak, czyli poseł Radosław Parda, poseł Bogusław Sobczak, osiągnęli sukces. Tuż po wynikach wyborów była pewna szkoda, że jednak było tak blisko, a nie udało się. W momencie, kiedy zadzwonił do mnie prezes Ligi Roman Giertych i zaproponował mi pracę w biurze prasowym Ligi, zgodziłam się i przeniosłam się do Warszawy. I teraz wraz z mężem i córeczką mieszkamy już w Warszawie. Wysoka Izbo, projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz... Zaletą życia politycznego i funkcjonowania w Sejmie jest na pewno to, że nie sposób się tutaj nudzić. Karierowicz to jest taki zarzut, który bardzo łatwo postawić, bo jeżeli ktoś osiągnął jakikolwiek sukces, można mu powiedzieć, osiągnąłeś to, bo jesteś karierowiczem. Starałeś się o to, bo tylko o to ci chodziło. Ale tak naprawdę zbadać intencje człowieka, który się czymś zajmuje, to nie jest możliwe. To gdzieś tam pewnie po śmierci będzie ocenione na jakimś sądzie ostatecznym. Paso Doble zatańczy para numer 10. Krzysztof Bosak i Kamila Kajak.